Zamawiam sobie danie za 20 rupii, czyli patrzcie, taka parota. O, starczy, pani nałoży tej paroty tutaj. No dobra, ale już porwana, czyli to będzie 90 groszy, parota, do tego będzie dal. Proszę, a czyli to nie dal, myślałem, że to dal, ale to jest z cieciorki jakieś kary. No dobra, i do tego będzie cebula. Jest cebula i pani jeszcze coś posypie. Piękna sprawa, 90 groszy taki talerzyk. W niektórych miejscach już dają plastikowe łyżeczki, kiedyś tego nie było w Indiach, jak byłem pierwszy raz, a to było z jakieś 8 lat temu, nie pamiętam dokładnie. Tutaj akurat nie dają, więc trzeba łapkami zajadać. Ale ten sos curry, bardzo dobry wam powiem. No i parota. Parotę robi się inaczej, z tego co wiem, to chyba z mąki kukurydzianej. I on też się inaczej formuje i ona też się inaczej zachowuje. Dlatego to połączenie jest naprawdę pyszne. Podszedłem zapłacić i ja już wiem, po co te duże placki. Ja myślałem, że to ktoś sobie takie zamawia, a tu kolega po prostu smaży te duże placki, a pani je później łamie na małe kawałki. Jestem już u siebie w hostelu. Hostel jest na 4. piętrze, jak wam już wcześniej mówiłem. Tutaj? Czy to jest tutaj? Chyba tak. Albo jeszcze jedno piętro. Okazało się, że jeszcze piętro. Nie ma tutaj oznaczeń, które to piętro. O, zresztą tu już widać, że to hostel, bo buty stoją. Jestem już na recepcji. Kolega wziął mój paszport, bo tutaj trzeba pokazać. Oni robią zawsze zdjęcie paszportu i jeszcze zdjęcia wizy. Idę już do swojego pokoju. Okazało się, że tutaj są 2 piętra hostelu. Tak. Tak, to jest mój pokój. Mam już hasło do pokoju. Tak wygląda mój pokój. 2, 4, 6, 8 i tutaj są jeszcze 2. 10 łóżek. Dość spory pokój. I każde łóżko ma przypisaną szafkę. Ja mam 602, czyli to będzie moja szafka. Dość spore, plecak wejdzie cały. Wygląda na to, że nagrywałem cały czas bez mikrofonu, nie był włączony. Dopiero teraz widzę, że się pali światełko. Jestem już na stacji, zobaczcie ile tutaj jest ludzi. W jedną i w drugą stronę, na stację, ze stacji. Wszyscy czymś tutaj handlują, wszyscy z jakimiś torbami. Idę poszukać jakiegoś okienka, gdzie będę mógł kupić bilet albo zapytać się jakaś informacja. Tu na razie nie widzę. O, tutaj już widzę pociągi stoją, więc od razu są perony. Zaraz zobaczymy, jak te pociągi wyglądają. Ludzie już wsiadają. Ten odjeżdża za 15 minut prawie. To taki chyba bardziej lokalny, w sensie, że zaraz zobaczę. Chociaż takie wagony też są na długich, ale to bardziej taki mi się wydaje lokalny. One wyglądają jak te w Mumbaiu, czyli takie powiedzmy podmiejskie pociągi. No dobra, ale na pewno ja tutaj biletu nie kupię, bo bilet to ja muszę iść gdzieś tam. Są jakieś okienka, gdzie można bilety kupić albo informacje uzyskać. Obstawiam, że bilety. Muszę stanąć w jakąś kolejkę, ale wszystkie długie. Przejdę się jeszcze może kawałek tam w tamtą stronę. Zobaczcie na to, żebyście mieli pojęcie, o czym ja mówię, ile tutaj jest ludzi, bo ja wiem, że kadr tego nie odda, ale zobaczcie, ile tutaj ludzi czeka na pociągi. Pociągi, patrzcie. To są takie tłumy. Patrzcie, tam daleko na stacji ile. Nie wiem, czy wy widzicie. No tutaj są setki, tysiące ludzi. I to jest przemiał taki, że oni cały czas wychodzą, wchodzą. Ogromna stacja. Tutaj widzę, jest jakaś stara lokomotywa. Zaraz zobaczę. No, tu mi nic nie mówi ten napis, gdzie ten pociąg jedzie. O, to też jest fajne. Już widziałem wcześniej tutaj. Też można nabierać za darmo wodę. Woda niby dobra, zdrowa do picia. Lokomotywa jest, a pociągi? Zaraz zobaczymy, jak wyglądają te żółte wagony. O, pamiętam taki wagon. Z takim wagonem jechałem z Mumbaiu na Goa. To była podróż. A czyli nie całą trasę, jakąś tam końcowe stacje jechaliśmy takim, patrzcie. Siedzi się tam jest tak ciasno, tam jest tak ciepło, uwierzcie mi. Dopóki ten pociąg nie ruszy, no to tam się człowiek może udusić. Oni w tych pociągach też się sami napędzają, no bo żeby mieć miejsce siedzące, a jak ktoś jedzie kilka godzin albo kilkanaście takim pociągiem, no to musi przyjść wcześniej, a jak żeby przyjść wcześniej, no to następny... Wow, ale... Prawie bym telefon, może nie stracił, ale rozwalił, bo gościu mi walnął. No to muszą przyjść wcześniej, ci kolejni przychodzą jeszcze wcześniej. No i jak ktoś taki przychodzi z Europy i chce po prostu sobie przyjść, znaleźć miejsce, no to nie ma w ogóle jakiejś opcji, żeby znaleźć miejsce siedzące. Tutaj wszystko wożą, patrzcie, nawet jakieś kany z mlekiem. Tutaj jakieś wiaderko. O, patrzcie, tutaj kolejni. Sporo ich tam idzie. Jestem już w kolejce, jakieś 7 osób tylko przede mną, więc powinno pójść szybciej, bo tu podchodzą, kupują i odchodzą. Jednak nie będę miał biletu, szybko poszło, bo stałem tam ze 2 minuty, ale kolega mi wysłał, że muszę iść do okienka numer 10. Tam były do 11, więc 10 będzie pewnie gdzieś z tej strony. Rozglądam się, ale nie widzę.
Muszę tu podpytać, bo to jest jakaś informacja, będzie łatwiej znaleźć tą dziesiątkę. Pani z informacji wysłała mnie, mówi, że muszę iść na drugie piętro tej stacji i tam zarezerwować bilet. Podpytałem 2 policjantów po drodze i jestem już na drugim piętrze. Jakieś bazary, wszędzie sklepy. No i gdzieś tutaj ponoć mogę kupić bilet. A, second floor, dobra. To jeszcze jedno. Okej, są miejsca, gdzie można kupić bilety, nie ma kolejek. To nie koniec moich przygód z pociągiem. Jak ktoś był w Indiach albo się interesował pociągami, to wie, że tutaj jest tyle ludzi, że tych pociągów jest za mało. No i pan mówi, że tutaj są jakieś waitlisty. No ja wiedziałem o tym, że są waitlisty, nawet sprawdziłem ten pociąg, że jest jakaś waitlista. No i jak jesteście online, to wchodzicie na tą waitlist i jesteście powiedzmy 30 osobą. A oni tutaj bukują sobie te bilety wcześniej, nawet jak nie wiedzą, czy pojadą, po prostu bukują, żeby było wiadomo, że mają te miejsca. A później przed odjazdem oni tam pewnie za jakieś grosze albo za darmo kasują i jak wy jesteście na tej liście, no to wam wpadnie ten bilet. No i pan powiedział, że jest waitlista i on tutaj mi nie może tego zrobić, więc jak chce, jest jeszcze jedna opcja, napisał mi adres, gdzie mogę pojechać, gdzie sprzedają bilety dla turystów. Co też dziwne, mogliby okienko tutaj zrobić i byśmy to ogarnęli. Ale mówi, że to jest miejsce i tam pojedziemy i tam powinienem dostać te bilety od ręki. Pamiętam, było coś takiego samego w Delhi, że też robili coś takiego, że na stacji normalnej nie, trzeba było gdzieś jechać po inne bilety, także jest to trochę pokręcone w Indiach. Zaraz wam powiem, co załatwiłem, ale jeszcze mnie zafascynowała ta lokomotywa. Ona nie jest elektryczna, widać, że nie ma żadnego połączenia tutaj u góry z trakcją, ale wygląda klasycznie. Zobaczcie, jak ona w środku wygląda. Tutaj pan maszynista, proszę bardzo. Wygląda trochę europejsko, bardziej na jakiegoś Hiszpana pan niż na Hindusa, ale ona staro wygląda w środku. Pan mnie wpuścił do środka, żebym zobaczył, to zaraz zobaczę, jak to... Patrzcie, jaki sprzęcior, czymś takim jeździłem w Birmie. Ale jazda, patrzcie. No gorąco tutaj ma. A tutaj jeszcze kiedyś to piece były, pamiętacie, na węgiel? A nie, piece były tu z przodu. To nawet wygląda jak piec. Dobra, uciekam stąd, bo tu jest mega gorąco. Thank you. Szybko, szybko dziewczyny, bo pociąg odjeżdża, szybko, szybko. Tak, kolegi zapytałem, mówi odjeżdża, kierownik pociągu wsiadł, ten drugi tutaj, tam już coś popstrykał, poprzekręcał, a nie, patrzcie, to pociąg odjeżdża, lokomotywę odczepili, z tamtej strony jest lokomotywa, ale jaja. Wygląda na to, że mają tyle lokomotyw, że podjeżdża jedna, a z drugiej strony się podczepia druga, no i zabiera ten pociąg w drugą stronę. Załadunek tutaj też jest konkretny na tych stacjach. Tutaj też widać, że od tego pociągu już jest odczepiona, ta pewnie przywiozła. No to z drugiej strony już musi być inny pociąg. Jest i odjeżdża ta moja! Kto tu jest maszynistą? To może ten pan jest kierownikiem, a tamten jest maszynistą. Tak mi się wydaje, bo tamten operuje z tyłu. Ten tylko tutaj siedzi z telefonem. Ale potężna maszyna! Już wam mówię, o co chodzi z tym biletem. Okazało się, że jest kasa. Kasa jest oddalona od tej stacji jakieś 3 km, z tego co patrzyłem na mapie. W ogóle gdzieś w środku miasta. Nie ma nic to wspólnego ze stacją taką jak tutaj, że kupujecie i od razu idziecie na pociąg. Nie wiem, dlaczego coś takiego robią. Jakoś nie mogę sobie tego wytłumaczyć. Co najlepsze, że jest teraz 15 po 5, a tamta stacja była... Tamte kasy były otwarte do 17. To się nazywa mieć dready. Zobaczcie, jeden wielki dread. Pani pewnie z Goa przyjechała. U nich plucie jest tak popularne i tak często to robią, że nawet na stacjach czy w miejscach publicznych są znaki, żeby tego nie robić. Nic tu po mnie już na tej stacji, nie załatwię tego biletu, ale powiem wam, że sporo policjantów jest na tej stacji i mimo tych tłumów to jakoś nie czuć, że ktoś coś szuka, ktoś was obserwuje. Jakichś kieszonkowców tutaj nie widzę. Zobaczcie, tutaj kolega coś wykonuje takie, nie wiem, wodą leje. Może żeby się nie kurzyło, a może żeby, no nie wiem, jakiś rytuał. O, proszę bardzo, zauważył, że go nagrywam. Kot jak myszę upolował, czy szczura jak z tej dziury wychodziła. Patrzcie, jaki agresywny kot. Głodny. No takiego to jeszcze nie widziałem. Kolega do tych biznesów wszystkich, które są tutaj po jednej i po drugiej stronie, rozwozi butle z gazem. Zobaczcie, te są jeszcze napełnione, ta też. Tutaj już jest pusta, teraz przyciągnął kolejne dwie już puste. No taki biznes sobie zarabia chłopak. A tutaj co, chłopaki coś manifestują? Jakaś partia? Jakiś polityk pewnie. A, no tak, jest i polityk w środku jakiś. Jakaś partia, no widzicie. To pewnie wybory niedługo w Indiach. Albo jakieś lokalne. To nie, patrzcie, tutaj zaraz wam pokażę. Tu też nie widzę, gdzieś było dopiero napis, kto to jest. Tak wyglądają sklepy mięsne w Indiach, zobaczcie. 880, czyli wychodzi jakieś 30 parę złotych za kilogram. To mi się wydaje, że jest koza.
O, kolega jeden z krew tutaj zmywa, drugi ciacha te mięcho na małe kawałki. To też jest fajne jak w ręku, kolega, patrz. Widzicie? Odmierza na wagę, tak? Dorzuca tam ciężarków, od razu wiadomo ile ma. Wiadomo ile skasować rupi. Od razu obiera z tej niepotrzebnej skórki. Aha, widać, że robi to nie pierwszy raz. Ja już w pokoju, czas na trochę odpoczynku. Szykuję się powoli, żeby wyskoczyć na kolację. Wszedłem jeszcze tutaj na dach, bo na dachu mamy taką przestrzeń wspólną. I zazwyczaj miejscowi właśnie, o, siedzą, walą sobie coś tam ze szklaneczki. Sporo miejsca, naprawdę można przyjść się zrelaksować. Ludzie tu przychodzą sobie papieroska zapalić. Chłopaki coś tutaj walą mocniejszego, mi się wydaje. Pokaż, kolega, co tu masz? No właśnie, Old Monk, najlepszy rum z Indii. Jeszcze się nie nauczyłem tego, znowu zauważyłem, że mikrofon nie był włączony i nagrywałem bez. Widzę, że po drodze jest fajny pomnik, tylko tutaj nic nie ma po angielsku napisane. No i nie jestem w stanie sobie tutaj przeczytać, co to za pomnik, ale fajny, no zobaczcie, to wygląda jakaś rewolucja albo, no nie wiem, no bo tutaj mi się wydaje, że Gandhi, tak? Na pierwszy rzut. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. To jest świetne, jak oni te placuszki robią, patrzcie. Cyk, placuś już gotowy na patelę. One się lekko podsmażą na patelni, a dopiero później, żeby te bąble były, nad węgiel, patrzcie. Cyk i już. Kolega ma tutaj worek węgla, jak trzeba to tylko podkłada. Tutaj nie ma, nie widzę, a nie, też jest, patrzcie, oni używają tutaj takich wiatraczków po to, żeby był cuk. Jak jest cuk, to też ten żar idzie do góry i zobaczcie, jakie bąble się robią. Tego to ja jeszcze nie widziałem, zobaczcie, kozy na ulicy. Jak z psami wyszedł. Pewnie idzie gdzieś na jakiś market je sprzedać. Idę sobie po mieście i chłopaki mnie tutaj wołają. Wygląda na to, że pracują tutaj i to na ulicy. Ten wózek z tym rowerem to służy im pewnie do wożenia tych wszystkich paczek. Ale chłopaki chyba coś strzelili, bo tam jest sklep, gdzie można kupić alkohol. A wyglądają właśnie tacy, jak ja bym był po 5 piwach. Chłopaki powoli kończą pracę z rikszami. Zobaczcie, sporo ich tutaj stoi. Pewnie jakiś parking. No, jeszcze nie wszyscy skończyli, bo jeszcze niektórzy widzę, że tutaj do pracy się szykują albo czekają. No niektórzy już widziałem, brali się prysznic i się kąpali. Idę chodnikiem, patrzę, otwarta jakaś brama, więc wejdę. Widzę, że coś tutaj zbierają, jakieś worki. Co my tutaj mamy? Jakieś worki same. Coś tam pewnie jest, jakiś zakład z tyłu. Tutaj kolejne miejsce, gdzie ta woda cały czas leci, nie ma żadnego zaworu, zobaczcie. Wszystko na ulicy. Już mam swoją kolację, wybrałem ser. Będzie ser z warzywami, kolega już mi będzie to grzał, zaraz na świeżo. Zapakuje mi w tamten pojemnik na wynos. 60 rubi, czyli wychodzi 2,70 za taką porcję sera panir i do tego warzywa, kary. No i 5 rupi jeszcze będzie kosztował placek, więc wezmę sobie taki placek, o, takie 2 placki nawet, co tutaj pan do pieca tandoori wkłada, no to też będzie 10 rupi, czyli 45 groszy. Płacę koledze 70 rupi, czyli to będzie lekko ponad 3 zł. Mam 2 placki i kary, biorę na wynos. Jak się trochę interesujecie, to wiecie, że z Kolkaty pochodzi matka Teresa. No i tutaj zobaczcie, jest jej zdjęcie. Coś tam napisane, pewnie jej imię i nazwisko, no i 2 flagi Indii. Biorę sobie jeszcze jedno danie, które często jadam. Chicken butter masala, czyli moje jedno z ulubionych dań. Zaraz zobaczę, jak te kurczaki wyglądają. Pan mówi, że wszystkie są bez kości. Aha, tutaj jest kurczak, patrzcie, wszystkie będą bez kości, pewnie wszystkie będą w tym piecu robione. No to patrzcie, to elegancko, to będą na świeżo. Biorę sobie pół porcji tylko, to 4 kawałki kurczaka będą. I patrzcie, ten cały szaszłyk ląduje teraz do pieca. Kolega zaczyna gotować sos dla mnie. Kolega kurczaki smaruje tu jakąś margaryną. Kolega jeszcze, który mi pomagał tutaj z wyborem, ma urodziny dzisiaj, to torta kroi. 35 lat skończył. O, to chyba taka tradycja, że go pianką całą tutaj. Jeszcze ja się na ciacho załapałem. Mój chicken butter już gotowy, zobaczcie jak wygląda. Zawsze jadałem w takiej brązowej formie, a ten jest białej, taka bardziej śmietanowa forma. Ale patrzcie jeszcze na to. Kolega najpierw dał mi spróbować, czy dobry, już spróbowałem. Bardzo dobry smak sosu. Ale tam się dzieje, mam już swój sos. Chaotyczne tam było wszystko, oni tutaj tu wołają mnie, ja tu nagrywam jedzenie. Nie wiem co to jest, ale chłopaki mi się wydaje robią jakieś słodkości. O, ekstra cukier. No coś to jest, nie wiem co to jest, no tutaj jest sklep ze słodyczami, więc pewnie do tego sklepu szykują. Tutaj kolejny pan myje swoją rikszę, a ta woda, zobaczcie, cały czas leci i to z jakim ciśnieniem. Brama zamknięta na kłódkę, na klucz, kolega tutaj pilnuje. Thank you. Dobra, jestem już w środku.